Partnerem odcinka jest Zen. Partnerem wyprawy jest serwis wakacje.pl. Buenos dias. W trakcie dzisiejszej podróży mamy do przejechania dystans pomiędzy trójkątem kawowym a miastem Medellín, znanym u nas jako Medellín, ale tak to się właśnie tu wymawia, Medellín. Nie będziemy tego dystansu pokonywać autobusem rejsowym, tylko wynajętym busikiem. A to dlatego, że będziemy w wielu miejscach się zatrzymywać, by Wam różne rzeczy po drodze pokazać. Pierwszy postój nieplanowany. Wyścig kolarski. Dzisiaj jest niedziela, a kolarstwo to drugi najpopularniejszy sport w Kolumbii. Pierwszym jest oczywiście piłka nożna. No więc czekamy, aż otworzą drogę, co zaraz nastąpi. No i zatrzymaliśmy się i tak w dobrym miejscu, bo mogę Wam przy okazji pokazać miejscowe stoiska. To akurat jest stoisko tutejszej mleczarni. No tak, jeszcze jesteśmy w dystrykcie kawowym na samym początku podróży. A dystrykt kawowy, jak wiecie z poprzednich odcinków, to nie tylko kawa, ale również pastwiska. No więc mamy tu mnóstwo rzeczy, poza kawą, która też jest. No więc mamy tutejsze sery, miękkie, twarde, masło, desery na bazie mleka, między innymi słynny arroz con leche, czyli ryż gotowany w mleku, nacynamoniony. Mamy jeszcze jedną rzecz. Takie piękne chleby, ponczuszki, ale jesteśmy świeżo po śniadaniu, więc to jest postój, jak powiedziałem, niejako przymusowy. Zdaje się, że ruch już ruszył, a skoro ruch już ruszył, to ruszamy i my. Najpopularniejszym w trójkącie kawowym adresem wśród turystów jest Salento. No stamtąd jest najbliżej do Doliny Cocora, ale radzę Wam nie pomijać również tego miejsca. Finlandia, nie mylić z Finlandią. No i zanim wgłębimy się w miasteczko, to jeszcze rzut oka na ów nieporównywalny do niczego pejzaż. Tam za chmurami andyjskie wulkany, a tutaj owe żyzne doliny w subtropikalnym klimacie. Jakże różna architektura od tej w Salento. Przy okazji odsyłam Was do wcześniejszego odcinka. Ale z czego ta różnica wynika? No bardzo prosta historia. Otóż Salento zostało zbudowane zaraz po przybyciu w te strony osadników z Hiszpanii, najczęściej Basków. Natomiast tutaj to powstało za pieniądze z boomu kawowego, więc jest zupełnie inne, no i przepiękne. W dodatku ta ulica nazywa się ulicą zatrzymanego czasu. Jest w całości wpisana na listę UNESCO i w niedzielę zamknięta dla ruchu kołowego. Jest ranek, więc propozycje śniadaniowe są teraz wystawiane powszechnie. Widzieliście na stoisku mleczarskim owe ponczuszki, a tutaj widzimy proces ich smażenia. To są buñuelos. To jest rzecz tutaj na śniadanie jadana bardzo powszechnie. W trójkącie kawowym mamy kilka miejscowości wiodących swe nazwy od miejsc biblijnych. No jest Armenia. Armenia ważna w Biblii, Ararat, Noe. Mamy Palestynę, ale Finlandia to jest łacińska transkrypcja dwóch słów. Finlandia, czyli córa Andów. Andy wszędzie dookoła. A oto Finlandia jako taka. Mamy dziś do pokonania niecałe 300 km. No to dystans teoretycznie niezbyt wielki,
Ale drogi, mimo że są bardzo często dwupasmowe, no teraz akurat zrobiła się jednopasmowa, to i tak są niemal zawsze kręte z licznymi ograniczeniami prędkości. Poza tym będziemy się wielokroć zatrzymywać. No więc ta podróż zajmie nam cały dzień, mniej więcej 9 godzin. W tej chwili jesteśmy na przedmieściach miasta Pereira, bardzo ważnego tutaj, ponieważ jest jednym z tych miejsc, które wyznaczają ów trójkąt kawowy, a w dodatku jest tam lotnisko i właśnie na to lotnisko przylecieliśmy, a potem pojechaliśmy autem do wrót Doliny Cocora. Zatrzymaliśmy się przy drodze li tylko w sprawach toaletowych, no ale jakże wam tego nie pokazać? Jesteśmy na wysokości 1770 metrów. Tam w dole rzeczone miasto Pereira. A owa droga, ta estakada, to jest fragment Autopista del Café, czyli autostrady kawowej, która łączy 3 miasta wyznaczające ów kawowy trójkąt, czyli Pereirę, Manizales oraz Armenię. To jest przy okazji jedyna droga wiodąca na północ, jedyna obok znanej, opisywanej i słynnej Panamericany. My akurat jedziemy nią, ponieważ jedziemy do Medellin, a Panamericana owo miasto omija. Miejscowość Santa Rosa de Cabal. Zatrzymaliśmy się tutaj nie dlatego, by pokazać wam ów główny plac, choć przy okazji można to też zrobić. Przy okazji konstatacja, że niemal na każdym głównym placu w tym kraju, w Kolumbii, stoi pomnik Simona Bolívara. Ale postój tutaj powodowany jest czymś dla nas niezwykle ważnym w tej podróży. Mam nadzieję, że i dla was. Kulinariami. Miasto jest kiełbasianą stolicą Kolumbii. Tutejsze chorizos są pożądane w całym kraju, ale nie w całym kraju można je zjeść. Są to bowiem kiełbasy bardzo specyficzne. Wieprzowe mięso, które jest niepeklowane, które jest niewędzone, doprawiane pieprzem, cebulą, czosnkiem, ale ten rodzaj kiełbaski sprawia, że ona musi być zjedzona w dniu, w którym powstała. No więc mamy je przed sobą w najbardziej typowych formach. Tutaj widzicie, jak one wyglądają. Chorizos gotowane w takim wywarze, który jest dodatkowo rodzajem rosołu, zaprawiany czosnkiem, cebulą i pomidorami. Tutaj wersja z rusztu, czyli chorizos asados. Tak właśnie wyglądają. No i tutaj też z grilla, ale pocięte, gdyż są one doprawione sosem z marakui. Dodatki, czyli rodzaj tutejszej surówki, arepa, placuszek kukurydziany z białej kukurydzy, jeden gotowany ziemniaczek w mundurku oraz banan. To nie jest zielony banan, to jest zwykły banan, który został, zaraz zobaczymy zresztą, tak, zwykły banan, który został uduszony. Ale banan bananem, banany są wszędzie, nie tylko w Kolumbii, a takowych kiełbasek wszędzie nie ma, tylko w tej okolicy. Zwarta, jędrna, chrupiąca, doskonała kiełbasa. A sos z marakui, który jest słodko-kwaśny, można sobie doprawić czymś, co stoi tutaj wszędzie na stołach, czyli sosem na bazie papryczki ají oraz octu, cebuli i czosnku. Teraz to jest uno plato completo. Dobra kiełbasa po drodze i przy drodze. Oto rzeka Cauca, ale musicie wiedzieć, że nie jest to ta Cauca, nad którą w roku 1223
książęta ruscy oraz połowcy ponieśli klęskę srogą z rąk Mongołów Dżingis-Hana, co potem uzależniło Rosję od Mongołów, odcisnęło na niej swoje mentalne piętno, którego cenę płacimy do dzisiaj. To jest Kałka, która wpada nie do Morza Azowskiego, lecz do Atlantyku. Jesteśmy na wysokości 700 metrów mniej więcej nad poziomem morza, więc to już nie jest trójkąt kawowy. Tu jest na kawę za nisko i zbyt gorąco. Temperatura wyraźnie wzrosła. Jedziemy w stronę tamtą. Jak przed chwilą widziałem, na drogowskazie do Medellin są 133 km. Wyjście z busika tutaj jest jak wejście do pieca. Jesteśmy w najniższym punkcie naszej podróży, w dalszym ciągu nad rzeką Kałką, 500 metrów nad poziomem morza. No i upał, duchota straszna. Mamy coś zjeść w tym oto miejscu. To jest przydrożna restauracja dla kierowców wielkich ciężarówek, dla pasażerów autobusów, restauracja samoobsługowa. Ale zanim coś zamówię, muszę nieco ochłonąć. Potworna duchota, potem już będzie lepiej. Jesteśmy mniej więcej 50 km przed Medellin, potem się będziemy wspinać i zrobi się chłodniej, mam nadzieję. Miałem ochotę na mondongo, czyli słynną tutejszą zupę z flaków. Ale akurat mondongo nie mają, mają za to coś równie słynnego, sancocho. Sancocho to jest zupa, ale w zasadzie cała kompozycja ogromna. To jest baza. Bazą jest wywar mięsny, no coś w rodzaju rosołu. Tak, intensywnie mięsna zupa, w tym kawałki gotowanego mięsa. Zarówno wieprzowiny, jak i wołowiny. Dlatego mam też oprócz łyżki nóż i widelec, bo to są wielkie kawałki. To jest nie tylko, że z ziemniakami, ale również z maniokiem oraz z zielonymi bananami. Wszystko razem gotowane. No i to jest podstawa, a do tego dodatki. Dodatki to jest smażona juka, czyli smażony maniok, właśnie tutaj. Arepa skukurydziane, ryż i surówka. No i czy jest coś piękniejszego w bardzo gorący dzień niż talerz gorącego rosołu? No sami wiecie, że nie ma. Wywar jest dobry, ale niech spróbuję nieco mięsa, bo to jest też bardzo ważne, a to jest taka rąbanka. Niektóre kawałki są z kością, niektóre nie. Dobra, to nie będzie ładnie jedzone, ale co zrobić? Dobre, miękkie, pożywne, gorące. Sancocho. Dużo myślałem o zjedzonym z ochotą sancocho. Jego żółty kolor wziął się niechybnie z tego, że częścią wywaru był rosół skóry. Jak zrobimy i u nas domowy rosół skóry na porządnej kurze, to on będzie żółty. Myślałem również o tym, że przecież są niektóre części naszego kraju, w których podaje się rosół z ziemniakami. Wydawało mi się to dziwne, ale pamiętacie sancocho? Czyżby to oznaczało, że część naszych obywateli można by określić mianem Latinos del Norte, czyli Latynosów północy? Być może. Będę myślał o tym dalej. Ale na razie, zaraz zajdzie słońce, za tymi górami jest Medellin. Niedługo będziemy u celu. Kącik partnerski. Moi drodzy, teraz chciałem Wam rzec słów kilka o naszych partnerach. Partnerem tego odcinka są karta i aplikacja Zen. Bardzo użyteczne nie tylko w trakcie nawet najdalszych wojaży, ale również w codziennym życiu. Karta Zen Pro to nie tylko wielowalutowa karta płatnicza, oferuje ona również szereg benefitów, takich jak
często dość wysokie i natychmiastowe cashbacki oraz przedłużona o 2 lata gwarancja na sprzęt elektroniczny, jeśli zostanie on zakupiony z użyciem tejże karty. Przy użyciu kodu Maklowicz możecie stać się częścią programu Zen Pro za darmo przez 90 dni. A partnerem całej naszej wyprawy jest serwis wakacje.pl. Dzięki aplikacji wakacje.pl możecie niezwykle wygodnie w swoim telefonie czy też tablecie przejrzeć oferty setek biur podróży, oferty proponujące wyjazdy do najodleglejszych miejsc świata tego. Od niedawna wśród tych ofert jest również Kolumbia. Koniec kącika partnerskiego. Dzień dobry, drodzy Państwo. Dzień dobry z Medellin. Jesteśmy w miejscu, które jeszcze do początków XXI wieku było nie tylko jednym z najniebezpieczniejszych miejsc w Kolumbii, ale w ogóle na całej kuli ziemskiej. Komuna Trece, dzielnica 13. Kiedy tu dzisiaj rano wyruszaliśmy, powiedziano nam, musicie uważać na 2 rzeczy. Psie kupy na ulicach i brawurowo jeżdżących motocyklistów. To jest dowód, to miejsce, zresztą cały kraj również, prawie cały, ale zwłaszcza to miejsce, to dowód na to, jak bardzo Kolumbia się zmieniła. No i na początek naszej wizyty w Medellin nie możemy uciec od historii. Dzielnica leży na stromym zboczu i co za ulga, oprócz zwykłych schodów są też schody ruchome. Dobry moment, by cofnąć się w kolumbijskim czasie. W roku 1948 kandydatem na prezydenta jest liberał, wcześniejszy burmistrz Bogoty, Jorge Eliezer Gaitán. I zostaje on zabity w zamachu. On był, jak powiedziałem, liberałem, mówił o prawach ludzi, mówił o nierównościach społecznych. Oburzenie po tym zamachu sprawiło, że powstały grupy partyzanckie. Najważniejszy z nich FARC. One początkowo kierowały się ideami lewicowymi, ale z czasem zaczęły szukać pieniędzy na swoją działalność. Zaczęły porywać ludzi, zaczęły zabijać niewinnych. W końcu pojawiły się narkotyki. Najpierw marihuana, a potem kokaina. Pojawiły się kartele, ten z Cali i ten stąd, z Medellin, Escobara. No i guerilleros również zajmowali się szmuglowaniem narkotyków dla pieniędzy. Do tego Escobar, który stał się jednym z najbogatszych ludzi na świecie. No i te wszystkie problemy tutaj w dzielnicy 13 były widoczne jak w soczewce, więc mieliśmy zabójców od Escobara z karteli, bardzo często nieletnich, ponieważ wedle prawa człowieka nieletniego nie da się tutaj skazać, nawet jeśli zabił kilkadziesiąt osób, idzie do poprawczaka. No, mieliśmy partyzantów, to było piekło. Najpierw upadł Escobar, potem w roku 2002 rząd zdecydował się na operację Orion, czyli dzielnicę 13 otoczyło wojsko i policja i wkroczyły tutaj głównie oddziały paramilitarne. Też wojsko i policja teoretycznie nie mogą strzelać do nieletnich, a wyjęci spod prawa paramilitares mogli. Doszło do jatki, ale taki jest finalny koniec tego. Miejsce, jedno z najniebezpieczniejszych na ziemi, zamieniło się w miejsce, w którym trzeba uważać na psie kupy oraz swawolnie jeżdżące jednoślady. Operacja Orion oznaczała tylko rozwiązanie problemów w tej dzielnicy, ale problemy Kolumbii nie skończyły się. Trwają zresztą do dzisiaj, choć w dużo mniejszym natężeniu. FARC wyszedł z lasu. Została podpisana umowa między rządem a partyzantką.
kartele zostały zniszczone, ale zwłaszcza przy granicy z Ekwadorem mamy nadal gerillę, mamy tam nadal produkcję narkotyków. Jaka jest dzisiejsza Kolumbia? Czy jest bezpieczna? To jest najważniejsze pytanie, jakie sobie wszyscy zadają, myśląc o tym miejscu. Jest jednym z najbezpieczniejszych krajów w Ameryce Południowej. W Ameryce Południowej. To nie jest Szwajcaria, to nie jest Polska. Lepiej tutaj nie zapuszczać się w podłe dzielnice. To nie jest ta. Lepiej nie chodzić po zmroku, można stracić telefon albo aparat. No i nie jeździć do dżungli przy granicy z Ekwadorem. Lokal, który warto odwiedzić nie tylko z powodu tarasu ze wspaniałym widokiem, również z powodu historii. Nazywa się Las Berracas, co oznacza silne kobiety. Silne kobiety. Kobiety tutaj musiały być silne, bo bardzo często zostawały wdowami. Musiały też opiekować się sierotami. Dzieci traciły rodziców. No i to jest właśnie historia tego lokalu. Pani Paola została wdową i karmiła sieroty na ulicy. Została dostrzeżona przez jedną Kanadyjkę, która wróciła i dała jej pieniądze na otwarcie tego biznesu. Najpierw skromniutko, dzisiaj taras już zatrudnia kilka osób. I właśnie tak tutaj się plecie po tym, jak dzielnica 13 zrobiła się bezpieczna. Przyjeżdżają turyści. Ci turyści muszą gdzieś jeść, trzeba ich karmić. Powstają restauracje, kupują pamiątki, które są wytwarzane na miejscu. Ludzie mają pracę, szukają przewodników, biorą ich stąd. No i to jest właśnie krok po kroku pójście ku lepszemu. Siła kolektywu i siła społeczności. Z prawdziwym wstydem konstatuję, że są tacy, którzy podróżują tutaj wyłącznie śladami Escobara. W tym nie ma nic romantycznego. Fakt, że ta złowroga postać przez niektórych uważana jest za element popkultury, jest dla mnie kompletnie niezrozumiała. Ja wiem, film Narcos, oglądamy ów serial w swoich bezpiecznych domach w Europie i myślimy sobie, no, siedzi Pablo nad basenem i myśli. Ale w tym naprawdę nie ma nic romantycznego, tak jak nie ma nic romantycznego w Hitlerze czy Stalinie. Nie ma w ogóle nic romantycznego w handlowaniu narkotykami. To jest wyłącznie chęć zysku i bezwzględność. Zatem, jak się tutaj jest, oczywiście nie można od tego uciec. Żeby lepiej zrozumieć ten kraj, trzeba również poznać element jego historii. Ale przede wszystkim, co dla mnie jest najważniejsze, ten kraj jest piękny i fascynujący. A tutaj dają na przykład na miejscu robiony kokosowy napój, kokosową lemoniadkę. Przed oczyma mam obrazek, który ilustruje zarówno przeszłość, współczesność, jak i w pewnym sensie przyszłość tego miejsca. No bo tam najdalej, te wykopaliska na wzgórzu, to jest masowy grób. Jeden z największych w całej Ameryce Łacińskiej. Grób, gdzie spoczywają ciała ofiar bojówek paramilitarnych, prawicowych. Tutaj mamy dzisiejszą dzielnicę 13 i napis Medellín que chimba, czyli Medellín jest cool, kolorowe rzeźby, figury, radość. Na przyszłość. Przyszłość to fakt, że tacy ludzie jak ja będą tu przyjeżdżać, że to jest miejsce bezpieczne, że to jest miejsce otwarte na turystów, że to jest miejsce, które nie wstydzi się swojej historii, bo ona się wydarzyła, ale liczy na to, że ludzie będą tutaj przyjeżdżać nie tylko po to, by chodzić szlakami Escobara, ale przede wszystkim po to, by podziwiać piękno tego kraju. Najważniejszy miejscowy mural mówiący o operacji Orion. Skoro mamy mural, to mamy mur. Wiele miejscowych murów ma jeszcze ślady po kulach. I je zamalowano. To jest niby chrząszcz, ale tak naprawdę chodzi o czołg i kolibra, czyli helikopter, czyli dzielnica otoczona siłami policji, wojska i grup paramilitarnych. Tutaj dłoń z panterką, ale tak do końca nie wiadomo, czy chodzi o wojsko, policję,
czy też paramilitares. No i kostka, los, nie wiadomo kto cię zabije. Tutaj data operacji, smutek, ale tutaj jasność. Jak widzicie, jak na razie finał tej historii jest optymistyczny. To jest jedyne miasto w Kolumbii, które może pochwalić się metrem. Zaczęto je budować jeszcze w czasach przemocy, w latach 90. No nie jest to klasyczne metro w rozumieniu warszawskim, londyńskim czy też paryskim, bo kolejka jeździ wyłącznie nad ziemią. Ale skończyły się czasy przemocy i trzeba było jakoś skomunikować te dzielnice na wzgórzach. No i właśnie zmierzam w takie miejsce, które owe dzielnice komunikuje. Jednym z fragmentów tego systemu komunikacyjnego są kolejki kablowe. Do jednej z takich zmierzamy. Często mówimy w Polsce o wykluczeniu komunikacyjnym jako poważnym problemie społecznym. I ktoś, kto nie rozumie, jak to jest ważne, rozwiązanie owego problemu, powinien przyjechać tutaj. Te dzielnice na wzgórzach, jak getta. Nie było się tam jak dostać. W dodatku każdy, kto tam przyjeżdżał, no, był w czasach trudnych kontrolowany, no bo po co tam przyjechał, skoro specjalnie musiał tam przyjechać. Chodziło o to, by ludzi socjalizować, by całe miasto połączyć w jeden organizm. No i udało się. Jeden bilet na metro, jak i na owe kolejki. To jest ten sam system komunikacyjny. W tej chwili takich kolejek jest w Medellin 5. Jesteśmy dokładnie w tym miejscu, w tej chwili, bo w ogóle nasza główna baza jest w dzielnicy Poblado i gdybyśmy chcieli podróżować tylko tutejszym systemem zbiorowej komunikacji, to tutaj byśmy wsiadali do metra naziemnego. Tych linii kablowych jest 5, jest jeszcze 6, ale ona jest ekstra płatna i nie wchodzi w jeden bilet. To jest duże miasto, naprawdę duże miasto. Cała metropolia to 3 miliony. Czyściutko, pięknie. Wiecie, czułem się gorzej często w niektórych najstarszych częściach metra w Londynie, czy też w metrze w Paryżu. Tutaj po prostu Szwajcaria. Jesteśmy na samiuśkim dnie tej kotliny, w której usytuowane jest miasto. To jest dzielnica centralna. Nazywa się ona La Candelaria, ale miejscowi mówią po prostu na to El Centro. Trzeba się będzie przedrzeć na drugą stronę ulicy. Są światła na szczęście, bo tam czeka na nas obiad. Lokal nazywa się Hato Viejo. Hato Viejo oznacza starą zagrodę dla bydła. No i ta nazwa jest związana poniekąd z historią Medellin, ale o tym później, panie Janie, kochany, ponieważ przed sobą mam danie emblematyczne dla całego regionu. Medellin jest stolicą Antiochii i to danie wywodzi się z Antiochii. Bandeja paisa, tak się to nazywa. Jest to kompozycja wielopoziomowa, wieloskładnikowa i potężna jak najwspanialsze dzieła operowe. No bo z czego to się składa? Jest wiele wersji, ale podstawy są takie. Mianowicie wieprzowa skóra tutaj, ale nie sama skóra. Razem z mięsem, razem z boczkiem. To jest smażone w głębokim tłuszczu. Do tego mamy kiełbaskę smażoną. Do tego mamy smażonego banana. Do tego mamy arepkę, mały placuszek z białej kukurydzy. Do tego mamy awokado, jajo sadzone, no i frijoles, czyli taką gęstą fasolę. Zresztą można ją zamówić pod postacią w ogóle osobnej zupy, ale to jest coś, co jedli tutaj ciężko pracujący wieśniacy, no również ci pracujący przy bydle. Hato Viejo, już wam mówiłem, no to dawało energię na cały dzień ciężkiej pracy, a w tej chwili jest pieczęcią, emblematem. Dobra, nóż i widelec na chwilę, serweteczka.
chrupiące i doskonałe. Zapomniałem o jeszcze jednym składniku. O, pod jajem sadzonym mamy jeszcze mieloną wołowinę. Moi drodzy, to jest dobre. Taką samą smażoną skórę sprzedaje się w wielu krajach Ameryki Łacińskiej. Jadłem to w Ekwadorze na targu na przykład, ale ważne jest, kiedy to zostało usmażone. Jeśli przed chwilą i dobrze, to jest chrupiące i świetne. Tu jest parę rzeczy, które ubóstwiam. No fasola. To wszystko jest kompozycja skończona w swym pięknie. Miejski targ o nazwie Plaza La América. Chciałem się skupić tylko na jednym dziale. Mówiłem wcześniej, że Kolumbia ustępuje tylko Brazylii, jeśli chodzi o bioróżnorodność, ale jest jedna rzecz, w której jest pierwsza na świecie. To owoce. Jest tutaj tyle rodzajów owoców, niemal wszystkie, jakie w ogóle występują na kuli ziemskiej, bo mamy tu różne strefy klimatyczne, a również mnóstwo takich, których gdzie indziej nie ma. No więc jedno tylko stoisko owocowe. Zobaczcie, to znamy również z naszego kraju, bo do nas dociera, czyli mamy obok siebie mango. Różnego rodzaju awokado, ja wiem, to nie są owoce, traktowane są jako jarzyny, ale jakże wam takich miejscowych gigantów nie pokazać. One mają bardzo cienką skórkę, więc średnio nadają się do eksportu, ale tutaj to jest właściwie religia. Nie ma posiłku bez awokado. Owoce opuncji, na szczęście już z obciętymi kolcami. Tutaj smoczy owoc, tym się w delcie Mekongu fascynowałem. To jest jarzyna, co prawda, tomatillo, czyli no, nazywane pomidorkiem, bo podobnie wygląda, ale coś zupełnie innego. A tutaj owoc, który również ma pomidora w nazwie, no jest nazywany drzewnym pomidorem. Doskonały sok. Ale jeśli mówimy o sokach, to tutaj soki pija się do każdego posiłku. I z tego, co dotychczas zdążyłem spróbować, ten owoc, o, mam go tu przed sobą, a tam w skrzynkach się piętrzy, jest absolutnie doskonały. To się nazywa lulo. I jest to trochę podobne w smaku do marakui, tylko kwaśne, wyraźne, doskonałe. W dodatku jest dobre miejscowe powiedzenie, że sok z lulo odświeży ci też kulo. Co to jest kulo, to sprawdźcie sami. Dodam tylko, że po hiszpańsku to znaczy dokładnie to samo, co po włosku. Frutarianie by tutaj zwariowali. I tutaj w dodatku mogę bezkarnie mylić nazwy tych owoców, bo i tak nikt tego nie sprawdzi, nikt mnie nie poprawi, nikt nie napisze, że to się nazywa inaczej. A co to jest? Marakuja? Nie mam bladego pojęcia. Targowy punkt przygotowywania świeżych soków. Jugos Naturales. Mam owych soków listę. Przeczytam wam kilka pozycji dotyczących owoców, z jakich te soki są zrobione. Guanabana, mora, lulo, kuruba, borojo, algaroba, sapope, nispero, corozo, arasa. Czy słyszeliście kiedyś o takich owocach? Ja nigdy. Dlatego wszedłem w coś, co już znam. Mam przed sobą lulo. Jest po prostu pulpa w lodówce i owa pulpa jest na życzenie mieszana z wodą albo z mlekiem. Lulo. Bez dodatku cukru. Jestem odświeżony w każdym milimetrze mego ciała. Kulo też. Historia tego miasta jest nieco podobna do historii Łodzi. Otóż była to mała wioska, w zasadzie miejsce, gdzie mieszkali poganiacze bydła i punkt przystankowy w drodze do Rio Negro. Ale w XIX wieku, pod koniec tego stulecia, nastąpił boom tekstylny. Kłania się Łódź i zbudowano nowoczesne miasto. Pierwotna stolica
mieściła się w Santa Fe de Antioquia. Przeniesiono ją tutaj. Jak jest nowa stolica, to musi też być reprezentatywny budynek dla władz. No i w latach 20. XX wieku zatrudniono belgijskiego architekta, który coś takiego postawił. Dzisiaj władze prowincji, miasta mają siedziby w nowoczesnych budynkach. To zamieniono na Pałac Kultury. Oto prawdziwe serce miasta, a przy okazji jeden z wielu dowodów na zmiany, jakie tu zaszły. To jest Plaza Fernando Botero. Fernando Botero, jeden z najwybitniejszych i najlepiej znanych w całym świecie twórców z całej Ameryki Łacińskiej. To właśnie on w roku 2000 podarował Medellin, bo stąd pochodził, 23 rzeźby. 23 rzeźby z celem umieszczenia ich w przestrzeni publicznej po to, by miasto przestało kojarzyć się ze śmiercią, z narkotykami i z postacią Escobara, a zaczęło kojarzyć się z edukacją, kulturą i sztuką. I moim skromnym zdaniem to jest jeden z tych elementów, który wpłynął na zmianę tego postrzegania. Ja to widzę, a dla Was mam jeszcze jedną dobrą wiadomość. Z Medellin i jego okolicami jeszcze się nie rozstajemy. Widzimy się w następnym odcinku tutaj.